W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam owoce około 30 godzin pracy w prawdziwym życiu, które poświęciłem na przerobienie tej nudnej minecraftowej wioski w naprawdę super odpicowaną wioskę średniowieczną, w której praktycznie każda profesja będzie miała swój własny, specjalny domek, a to wszystko za 3, 2, 1. Dobrze widzowie, w takim razie zanim zaczniemy, to musimy przygotować jakieś miejsce, w którym będziemy składować wszystkie nasze łóżka. Przede wszystkim musimy pozbierać wszystkie nasze łóżka, które mamy w tej wiosce i usadowić je w jednym miejscu, tak żeby przypadkiem nam wieśnioki nie poznikały, a te stoły w sumie też bym mógł pozbierać. To się wszystko zniszczy, wywali w ciul, ale na pewno musimy pozbierać wszystkie stoły. To możemy sobie na razie zostawić, bo tu mi się pewnie jeszcze przepala. Mam nadzieję. A, tu mi się przestało przepalać. No to by mi się tu przydało wiadro z tym. Dobra, ale to jest nieistotne, bo i tak go nie mam wymaksowanego, tego akurat handlarza jednego. Niemniej wszystko inne musimy pozbierać te łóżka. Zrobić składowisko w jednym miejscu, tak żeby po prostu te nasze ludki mogły sobie spokojnie kurcze żyć i żebym też nie musiał potem tych łóżek na drugi raz tworzyć. Chociaż i tak pewnie będę miał więcej łóżek już po przerobieniu wioski niż teraz mam, ale to już osobny temat. Na razie skupimy się na tym, żeby po prostu zrobić tak, żeby nam nie poznikali. Za to na pewno będą mieć bliżej gdzieś tutaj do spanka, bo gdzieś tu blisko zrobimy im spanko. Na pewno nie w żadnym z tych domków, bo mi się po prostu to nie pomieści. Myślałem raczej, żebyśmy tu po prostu gdzieś wykopali na razie tak tymczasowo dla nich jakąś norkę i tam składowali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wieśniaków. Czy tu mi się zmieści 11 łóżek? To jest dobre pytanie, bo być może to by było rozwiązanie. 1, 2... Tylko oni tu wejdą? Nie wejdą. Dobra, wiecie co? Ja po prostu tu chyba im zrobię git. Powinni się tu zmieścić. Jeszcze im pooświetlam, żeby nic ich tu nie zjadło i gitara. A i te stoły tu gdzieś poustawiam po prostu, żeby mi się nie pałętali pod nogami. Czy ja z tobą handlowałem, przyjacielu? Chyba tak. Nie znikniesz mi, prawda? Nie znikłeś. No i fajnie. Dobra, w takim razie bez dłuższego przedłużania ja się biorę za równanie tego terenu tutaj całego. Jeszcze stąd będę musiał wziąć ten statyw. O, moje psiurki. Dobra, je też trzeba zanieść na górę. Idziemy na nową chatę. I tutaj sobie siedźcie, jesteście już w nowym domku, możecie sobie tu siedzieć i sobie imprezować. Tylko nie nastrajcie mi na deski. W takim razie nie przedłużam i równamy całą wiochę plus teren z ziemią, dosłownie. A później zaczniemy sobie budować po kolei domki. Nie wiem, zaczniemy chyba może od rynku, albo później gdzieś odtąd. Nie wiem, zobaczymy jak to zrobimy. I tak jak widzicie, w pierwszej fazie rozpocząłem niszczenie wszystkich istniejących w wiosce domów. Przyznam szczerze, że nie sądziłem, że zajmie mi to aż tyle czasu i że uzbieram zniszczenia wioski, plus oczywiście równania terenu, aż 3 podwójne skrzynie materiałów. Zresztą, jak widzicie, musiałem co chwilę latać i odkładać wszystko do skrzyni. No ale odpaliłem sobie jakąś muzyczkę i kamień po kamieniu, deska po desce udało mi się rozebrać całą tą niesamowicie nudną i jakże brzydką minecraftową wioskę oraz wyrównać cały teren. A, no i pogłębić rzekę oczywiście, bo jednak jedna kratka głębokości to tak trochę średnio według mnie jak na rzekę, która ma przepływać przez środek wioski i być swego rodzaju drogą komunikacji. Dobrze widzowie, mamy kolejny dzień. Nie tylko w Minecrafcie, ale i w realnym życiu. Równanie tego wszystkiego, tego terenu, przygotowywanie, ta transformacja cała tego terenu, jak widzicie, jest tu stosunkowo płasko. Niszczenie tych budynków, które tutaj mieliśmy, zajęło mi jakoś około 3 godzin, ale jako, że robiłem to już pod wieczór, no to wiadomo, było to już siłą rzeczy przeniesione na ten dzień, kolejny etap. Muszę jeszcze pozbierać. Poszły mi na to w sumie praktycznie 2 te łopaty. Musiałem jeszcze raz ją ulepszać, żeby to wyrównać. Na szczęście kilof i siekiera nam w zupełności wystarczyły. Znaczy nie, sorry, siekiera jedna się zużyła, musiałem mieć drugą, żeby to dokończyć. Na szczęście kilof mi wystarczył w zupełności. Troszeczkę pogłębiłem tutaj koryto rzeki. Drzewo zostawiłem, bo w sumie ono fajnie wygląda, chociaż na oryginalnym projekcie tego drzewa nie miałem. Tu też trochę pozostawiałem i zrobiłem inaczej niż z oryginalnym projektem, ale jak patrzyłem, to wszystko powinno mi się tutaj zmieścić, więc wydaje mi się, że będziemy mogli rozpocząć budowę. No oczywiście też będę to robił na przyspieszeniu, ze względu na to, że mam tu blisko 13 chyba budynków, które muszę stworzyć.
I to tak na szybko licząc, nie jestem pewien czy nie więcej. No i wiadomo, dekoracje jakieś tam trochę przenieść, przerobić, sposób w jaki wyglądają ścieżki i tak dalej. No trochę tego będzie takiej, wiecie, roboty takiej koncepcyjnej, że tak powiem jeszcze, no bo co prawda mam przygotowany jakiś tam swój schemat, który robiłem na live'ie, ale still będzie to wymagało na pewno jeszcze jakichś tam zmian, tutaj przerobienie tego, właśnie powinienem to tak naprawdę wszystko skopać, bo tu zupełnie inaczej będzie to wszystko szło. Nasze wieśniaki z tego co widziałem się zadomowiły, też jestem zadowolony, że aż tak nie musiałem tutaj mocno transformować tego, chciałem to zrobić jak najniższym kosztem i w sumie tak się udało. Jednak na pewno jeżeli chodzi o budynki, to będzie to zajmowało naprawdę dużo miejsca i jeszcze więcej czasu, więc nie wiem ile zajmie mi na budowaniu, ale stwierdziłem, że każdy domek będę sobie nagrywał osobno. Gdzie są te wieśniaki? Golemy robią okupację wieśniaków? Złazić mi stamtąd. A gdzie ta reszta? Aha, tam są jakieś. Tu się skampiliście wieśniaki. A, bo ja tu zrobiłem zejście dla tego golema, on stąd zlasł, a tu się wieśniaki usadowiły. No dobra, z dwojga złego, lepiej żeby tutaj były, niż żeby miały mi poznikać, chociaż i tak mam wrażenie, że trochę mi ich poznikało, ale to się naprawi. Jak już zbudujemy, jak już się zadomowią, jak już poprzenosimy te łóżka, porobimy wszystko co musimy, ale ta armia golemów tam mnie po prostu rozwala. Teraz jest idealny moment na to, żeby wypić po prostu miksturę rajdu i zrobić tutaj jedną wielką naparzankę i to wcale nie jest głupie, ale tego nie będziemy robili. Nie będziemy tego robić, zrobimy to już w osobnym odcinku, jak zrobimy wielki najazd na naszą wioskę. Te wszystkie materiały, które tutaj widzicie, pochodzą właśnie z rozbiórki, z równania terenów. Tutaj także no trochę tego jest, 3 podwójne skrzynie praktycznie pełne. Tutaj mam oczywiście wszystkie materiały przygotowane na budowę tego, co mam zbudować w zasadzie. Jak widzicie, wygląda to w taki oto sposób i też nie mam pewności, czy mi to starczy. Jezu, te klapy podwójne, ja nie wiem, co mi odwaliło z tymi klapami, ale trochę tego wszystkiego jest. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Kolejność budowania jeszcze nie wiem jaka, zobaczę, będę szedł trochę na żywioł i na pewno trochę będę ją komentował już w locie, jak już zaczniemy budować. Wszystko będzie tak jak mówiłem timelapsem. Jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił osobne poradniki do każdej budowli, to jak najbardziej dajcie znać w komentarzu i może zrobimy przez jakiś czas serię poradników, w której będziemy po prostu, może taki jeden dodatkowy odcinek w tygodniu, nie wiem, zobaczymy, w której będę po prostu budował każdy projekt osobno na jakimś tutorialu, nie wiem, no taki pomysł rzucam, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, ale taki jest pierwszy zamysł, chociaż nie wiem, czy pierw nie zrobimy mostów tutaj. Bo tu mam most do zrobienia, tu mam taki most półokrągły do zrobienia, tam mam most do zrobienia. Wydaje mi się, że od tego zaczniemy. A później już po kolei będziemy budowali konkretne budynki. Taki jest plan. Dobrze, także bez przedłużania dalszego, miłego oglądania dalszego mojego zmagania się z budowlami. Może w ten sposób widzimy się już przed efektem finalnym. Wiem, że może powinienem to robić pod koniec, ale wolę od tego zacząć i na dobry i przyjemny początek, ponieważ mosty to ważna rzecz, więc zdecydowałem, że zbuduję 3 przejścia, jedno na początku wioski, drugie, które prowadzi bezpośrednio nad rzeką do centrum naszej wioski, a trzeci na samym końcu wioski, tak aby bez problemu można było przejść całą naszą wioskę dookoła, chodząc wyznaczonymi przeze mnie ścieżkami i w sumie, według mnie, te mosty wyglądają naprawdę dobrze, ale jak w przypadku każdego budynku możecie dać w komentarzu znać, co o nich sądzicie. No i tak, zaczęło się. Czas rozpocząć budowanie każdego domku po kolei, a ja zaczynam od najwyższego budynku w naszej wiosce. Serio, jak postawicie wszystkie budynki obok siebie na płaskim terenie, to i tak kościół będzie najwyższy, ponieważ tak to zaprojektowałem. Przyznam szczerze, że ten budynek był lekkim wyzwaniem, no bo kurczę, słynnej Sagrady Familii to raczej tutaj nie zbuduję, choć byłoby to naprawdę ogromne wyzwanie z uwagi na poziom skomplikowania tego projektu, ale taki trochę fajniej wyglądający kościół w stylu lekko średniowiecznym już bez problemu mogę tu zbudować i będzie to mega fajnie wpasowywało się w cały koncept naszej wioski. No i pamiętajcie, ten koncept był taki, że wszystko ma pasować do tej naszej willi, którą zbudowaliśmy sobie na szczycie. Jak już skończyłem kościół, no
No to następna w kolejce siłą rzeczy była kuźnia. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie, ale docelowo chciałem, aby każda profesja miała swój osobny domek. Tutaj wyjątkiem była kuźnia z uwagi na to, że profesje są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego ustawiłem w tym wypadku obok siebie kamień szlifierski, piec hutniczy oraz stół kowalski. Oczywiście w związku z tym musiałem umieścić w tym budynku również 3 łóżka i ogólnie dopasować pod tą wizję cały budynek. Ten duży piec do wytapiania, który widzicie, początkowo znajdował się obok kuźni, jednak przestawiłem go naprzeciwko z uwagi na to, że obok niego będę kiedyś docelowo budował zajezdnię wagoników kopalnianych, dzięki czemu to wszystko nam się fajnie połączy, a i kuźnia na szerokość dzięki temu zajmuje mniej miejsca, a o to mi tutaj chodziło, ponieważ chciałem to zmieścić właśnie na tym skrawku trawy, który tutaj widzieliście. Kartograf. Oj tak, tutaj miałem niemałą rozkminę, bo w sumie co ci się kojarzy z kartografem? No głównie mapy prowadzące do różnych rozmaitych lokacji, od komnat próby po podwodne świątynie, tylko że niestety początkowo ciężko mi było rozkminić, jak mógłby wyglądać jego dom. Po chwili jednak pomyślałem, że kartograf musi umieć w jakiś sposób wyznaczać kierunek, aby dokładnie rysować mapy, a kiedyś wykorzystywano do tego gwiazdy. W związku z tym postanowiłem zbudować, tak jak zresztą widzicie, sporych rozmiarów obserwatorium z dużym teleskopem umieszczonym na piętrze. Wiem, że to nie wygląda do końca tak jak na live, ale zwykła miedź z czasem pokryje się zieloną patyną, dzięki czemu teleskop stanie się zielony, a to już będzie naprawdę dobrze pasowało do bloków, z których zbudowane jest całe obserwatorium. Oczywiście teleskop musi być ruchomy, dlatego sam dach również zaprojektowałem w taki sposób, aby imitował swego rodzaju rolety umożliwiające przesuwanie teleskopu. Jak coś tego nie widzicie, ale w środku jest również pokrętło pozwalające obracać ten teleskop, w każdym razie tak jak my tu sobie rozmawiamy czysto teoretycznie, bo praktycznie się tego nie da zrobić, chyba że jakiś koment blokami. Ogólnie jak już tutaj jesteśmy, to postanowiłem, że będzie to taka dzielnica nauki, jeśli można tak nazwać oczywiście, dlatego idąc za tą myślą stwierdziłem, że zaraz obok obserwatorium zbudujemy bibliotekę, co stosunkowo fajnie będzie się łączyć z profesjami, no bo wiecie, tacy jakby uczeni, skupieni w jednym miejscu wioski, tworzący swego rodzaju wspomnianą przeze mnie dzielnicę nauki, co do samej biblioteki, będzie ona miała zastosowanie praktyczne, ponieważ nie tylko będziemy tutaj mieli ziutka, które będzie nam sprzedawał fajne książki, ale stworzyłem tam również półki, na których będziemy ustawiać mniej lub bardziej przydatne księgi zaklęć. Tych półek jest stosunkowo niewiele, ale w razie czego zbudujemy podziemne piętro z tajemniczymi księgami zaklęć. W sumie całkiem fajnie to brzmi. Zastanawiam się jeszcze jedynie nad tym, czy nie umieścić tam od razu stołu do zaklęć, dzięki czemu byśmy mieli możliwość enchantowania i ewentualnie odstawiania niepotrzebnych książek w jednym miejscu i chyba to zrobię, ale to już innym razem. Bo jak dzielnica nauki, to nie może się obejść bez alchemika. Tutaj też zastanawiałem się, jak sensownie wybudować jego domek. Ogólnie domek alchemika pozwolił mi zrobić swego rodzaju schemat budowli, bo bryła tego domku będzie jeszcze nieraz wykorzystywana i modyfikowana podczas tego odcinka. Czasami będzie edytowana sama bryła, a czasem wszystko wkoło niej, ale to zresztą już sami zobaczycie, nie będę tutaj wam spoilerował. Stwierdziłem, że skoro to alchemik, to wybuduję mu obok domu 2 duże szklane fiolki, tak to chyba można nazwać, w których będzie się coś fermentowało i specjalnym układem będzie transportowane do wnętrza domku bezpośrednio do statywu alchemicznego. Pomysł uważam za bardzo dobry i w sumie całkiem fajnie mi wyszedł. Jedyne czego w sumie mi brakuje to układ, bo okej, płotki i furtki spełniają swoją rolę, ale bardziej by mi pasowało coś z łańcuchami czy coś podobnego. Zobaczymy. Jak wpadnę na jakiś lepszy pomysł, to jeszcze to wyedytuję. Niemniej obok fiolek stwierdziłem, że zbuduję jeszcze sporych rozmiarów beczkę, w której będzie przechowywane, no właśnie sam nie wiem co, może to jakaś mikstura, może zwykła woda, a może ukryję coś tam dla was. Nie wiem. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Nauka nauką, ale w czymś nasze wieśniaki muszą chodzić, a skoro ciuchy, to wiadomo zakład krawiecki, a jak zakład krawiecki, to farma wełny i owiec w jednym. Tutaj przyznam, że inspirowałem się trochę grą The Settlers 3. Swoją drogą super strategia, moim zdaniem stary klasyczek. Wracając. Tam różne zakłady w myśl rzeźnika, farmy owiec, nie farmy owiec, tam była farma osłów, farmy zboża wyglądały całkiem ciekawie, jak na tamte czasy oczywiście i właśnie zagrodami z tej gry się inspirowałem, tworząc tą okrągłą zagrodę dla owiec. Oczywiście, skoro to farma, to musi być obok składowisko wełny oraz schnące ciuchy,
banery w moim przypadku. No w każdym razie powiedzmy, że to płótna materiału, ok? Niemniej uważam, że projekt jest finalnie zróżnicowany i wygląda naprawdę ciekawie, a przy tym nie zajmuje zbyt dużo miejsca, co jest na plus. No i zresztą fajnie się komponuje w tym terenie, jaki mamy. No wiadomo, no z gówna bata nie ulepisz, nie? No ale ciuchy ciuchami, ale jeść też coś trzeba, więc profesja rzeźnika również potrzebuje swojego domku. Tutaj postanowiłem nie tylko postawić zwykły wędzarnik, który daje profesję naszemu wieśniakowi, ale również zbudować fizyczny, duży wędzarnik połączony z domem. W rzeczywistości może to nie jest zbyt praktyczne, ale to jest Minecraft, tak? Tutaj nie czuć smrodu dymu, więc nie widzę problemu, aby było to połączone, szczególnie, że całkiem spoko to wygląda. Oczywiście, jak rzeźnik, to nie może zabraknąć siana do karmienia zwierząt oraz wozu, którym to wyroby będą transportowane na nasz wioskowy ryneczek. Jeżeli chodzi o same zagrody, tutaj postawiłem na prostotę, bo wygląda to dzięki temu trochę jak farma, a w przyszłości może pod ziemią tego domku zrobię 2 automatyczne farmy, zarówno świń, jak i krów. To samo prawdopodobnie zrobię z farmą owiec, że pod spodem wybuduję jakąś automatyczną farmę z lawą czy coś, ale to jeszcze zobaczymy w przyszłości, co z tego wymyślę. Niemniej sam rzeźnik moim zdaniem wygląda okazale i ciekawie na swój sposób, też trochę inaczej od reszty wioski, patrząc szczególnie ile miejsca zajmuje. Wiadomo, wioska to nie tylko wieśniacy, którzy mają określone profesje, ale również zwyczajni osadnicy. W związku z tym postanowiłem, że tak czysto dla ozdoby stworzę zwyczajny domek osadnika, dzięki czemu możecie zobaczyć tą bazową bryłę, którą zaprojektowałem i edytowałem przy całej wiosce. No dobra, może nie przy całej, ale w kilku budynkach możecie zauważyć podobieństwo. Z uwagi na to, że to naprawdę wdzięczna bryła. Takie domki również jako wspierający będziecie mogli zamieszkiwać albo w tym domku będziemy przyczepiali tabliczki z waszymi nikami z YouTube, jeżeli ktoś będzie wspierał kanał. No zobaczymy, pomysł w sumie całkiem fajny. Jednak nie samą wołowiną i wieprzowiną żyje człowiek, więc dla urozmaicenia diety przydałby się, no właśnie, rybak. Tutaj postanowiłem, że zbuduję taką mniejszą chatkę, ale za to trochę większy nacisk położę na otoczenie. Dlatego na przykład możecie zobaczyć, że za domem rybaka buduję ogromną beczkę, w której będzie można przechowywać zapasy ryb lub je konserwować w jakiś sposób. Natomiast ogromny dźwig może pełnić zarówno funkcję załadunkową w myśl ładowania lub rozładowywania statków rybackich, albo jak na przykład w mojej wiosce mieć ogromny hak służący do wyławiania sieci, które będą zastawione obok domku. Śmiechem żartem, ale takie sieci mogą naprawdę sporo ważyć, więc uważam, że naszemu wieśniakowi zdecydowanie coś takiego się przyda i ułatwi mu trochę pracę. Wiadomo, nie wszystkie sieci mogą być w wodzie, czasem trzeba je wyczyścić, dlatego również przed domem, a w zasadzie przed i obok domu rozstawiłem stelaże, na których rozwieszona jest sieć rybacka, która wyczyszczona sobie schnie lub jest naprawiana, aby mogła być wykorzystana ponownie w połowach. No dobra, ale jak mięsko mamy, to przydałyby się jakieś owocki i warzywa, nie? A jak owocki i warzywa, to czas na zbudowanie solidnej farmy z młynem umożliwiającym tworzenie mąki, a co za tym idzie wypiekanie chleba. Powiem szczerze, że nie do końca mam pomysł, czy tutaj da się zrobić jakąś farmę automatyczną pod ziemią, może arbuzów, może trzciny i bambusa, jakiś pomysł to jest, opcjonalnie farmę kurczaków, choć w sumie na kurczaki mam trochę inny pomysł, ale o tym później. Tutaj przyznam, że zależało mi głównie na tym, aby zbudować młyn, który miał być sporych rozmiarów i ci, co byli na live, to wiedzą, jak i ile czasu męczyłem się z zaprojektowaniem tych łopat z wełny. Niby proste, ale w pierwszym projekcie były zbyt płaskie, w drugim zbyt wygięte i dopiero w trzecim, jak widzicie, wygląda to trochę jakby się ruszały, że nie są takie płaskie, tylko tak powiedzmy trochę bardziej 3D, ale wiadomo, farma to nie tylko młyn, więc oczywiście 2 kompostowniki dla 2 farmerów, dodatkowo farma, na której mamy posadzone zboże, buraki, ziemniaki, marchewkę oraz arbuzy. Obok swego rodzaju studnia do pobierania wody i podlewania oraz wiadomo zapasy zboża, czy wóz umożliwiający transportowanie naszych zapasów na rynek. Wszystko musi być na swoim miejscu i mieć jakieś praktyczne zastosowanie. Teraz jedynie jak tak patrzę, to zapomniałem dostawić stracha na wróble. Bez kitu zapomniałem. Ale to już detal, który sobie na spokojnie z czasem dodam. Drugi najwyższy budynek uważam za ukończony. Jednak jak przy jedzeniu jesteśmy, to jednak dziczyzna też jest lub może być elementem składowym diety. Swoją drogą widzowie, kiełbasa z dzika może ciężko strawna, ale za to jaka pyszna. Aż sam sobie smaka narobiłem, a nagrywam to o 14, więc jestem jeszcze przed obiadem. Niemniej, dom myśliwego być musi. Tutaj nie bardzo wiedziałem, jak to zaprojektować, przyznam szczerze, dlatego biorąc pod uwagę, jak wygląda stół łuczarski, stwierdziłem, że zbuduję jedną wielką strzelnicę z wieżą obserwacyjną. Pomysł uważam na tyle dobry, że budynek może pełnić swego rodzaju strażnicę, która może nas informować o zagrożeniu zbliżającym się do wioski i właśnie tutaj się zastanawiam, czy w środku tej wieży nie zrobić małej automatycznej farmy kurczaków, bo myślę, że
jak zrobimy te farmy w różnych domkach, zamiast trzymać wszystko u nas w piwnicy, to będziemy częściej chodzić po tej wiosce i wchodzić siłą rzeczy w interakcję z wieśniakami. Moim zdaniem spoko pomysł i też sama ta wioska będzie tak trochę bardziej żyjącą, prawdziwą wioską niż zwyczajnym miejscem ozdabiającym nasz kwadratowy świat. Jednym z ostatnich budynków będzie zakład kamieniarza. Tutaj przyznam, że od początku wiedziałem, jak chcę, aby ten dom wyglądał i przyznam, że wyszedł mi nawet lepiej niż go sobie wyobrażałem. Skoro to zakład kamieniarza, to oczywiście składowisko kamieni, jakieś rusztowania muszą się tutaj znajdować. Podobnie jak ognisko, przy którym można usiąść i odpocząć, oraz pojemnik z wodą, która przy obróbce kamienia może być niezwykle pomocna. Skoro kamieniarz, jak sama nazwa wskazuje, kamieniarz, to nie mogło oczywiście zabraknąć jednego wielkiego posągu na cześć naszych wieśniaków, który, jak widzicie, jest w trakcie budowy i do którego poradnik znajduje się już u mnie na kanale, dawno temu nagrany. Problem jest taki, że co by nie mówić, te kamienie swoje ważą. Co za tym idzie, nie chciałem już budować drugiego takiego samego dźwigu jak u rybaka, więc postanowiłem stworzyć dźwig, ale umieszczony na dachu naszego budynku, dzięki czemu jest on mocniejszy i dzięki temu, jak już posąg zostanie ukończony, będziemy mogli załadować go na tratwę lub jakiś statek i przetransportować go w inne miejsce wioski, o ile kiedyś go ukończą, bo wydaje mi się, że niestety nie. Swoją drogą strasznie się opierdzielają z robotą te nasze wieśniaki, chyba utnę im pensję. A nie, czekaj, ja im nie płacę. No nic, to w takim razie musi być jak jest. Niemniej wiadomo, kamieniarz nie tylko sobie rzeźbi, ale przygotowuje nam również materiał, z którego możemy budować naszą wioskę, dlatego jest ich aż dwóch. Sercem naszej osady jest rynek i tutaj powiem wam szczerze, zeszło mi naprawdę sporo czasu, bo autentycznie sam nie wiedziałem, jak przygotować te stoiska, aby pasowały do całego stylu wioski, ale żeby jednocześnie posiadały jakieś kolorki, banery i ogólnie, żeby ta budowla sugerowała, że ta wioska żyje, że coś tu się dzieje. Niemniej finalnie udało mi się to wymyślić, dzięki czemu widzicie to, co widzicie. Są kolorki, są banery, jest fontanna w centrum wioski z dzwonem. Swoją drogą chyba ukradnę dzwony z innych wiosek, które gdzieś w okolicy są i jeszcze kilka dostawię u nas przy tej fontannie. Tak z 3 dodatkowe. Najwyżej inne wioski upadną. Trudno. Prawo dżungli, widzowie. Oczywiście nie mogło zabraknąć doniczek, słoik glinianych, które zebraliśmy w komnatach próby oraz oczywiście wozów. I moim zdaniem klimat tego rynku zrobił się naprawdę fajny. Ostatnim elementem oczywiście był mały detailing, czyli poprawa ścieżek, postawienie trawy, uzupełnienie drzew i ogólnie naprawienie wizualne wszystkiego, co rozwaliłem przy rozbiórce wioski, a co mogłoby wyglądać naturalnie i co najważniejsze przy tym, ładnie. Witam was ponownie, widzowie, dosłownie, bo jesteśmy, myślę, spokojnie 2-3 dni po tym, jak mnie widzieliście pierwszy raz na kamerce. Tak, no mniej więcej tyle trwało nagrywanie tego materiału. Muszę trochę kamerkę dać niżej, okej. Więc zanim pokażę wam efekt finalny, to przejdźmy się po prostu po tej wiosce. Jeszcze wam opowiem troszkę, co ja tutaj bym widział i tak dalej. No już mówiłem wam też dużo w trakcie budowania, że tutaj myślałem nad tą farmą. Tutaj oczywiście brakuje sporo detali, takich jak wiecie, jakieś doniczki, ramki tutaj z piórami, ze strzałami. Tutaj oryginalnie była ściana strzału różnego rodzaju, no to wiadomo tutaj nie będzie, z uwagi na to, że ten koncept nam się zmienił. Oczywiście tam na górze to już nic nie będę robił, tam już jest wszystko zrobione. Ale moim zdaniem wygląda cała ta wioska naprawdę kozacko. Tutaj właśnie wam mówiłem o tym pokrętle, które jest, no to tu jest to pokrętło. Ogólnie nie powiedziałem, bo te kamyczki sugerują też jako, żeby cała kopuła mogła się obracać, nie tylko tutaj wiecie, w tą stronę i w tą stronę, ale cała kopuła, no to od tego jest to pokrętło, nie? Także tak to sobie wymyśliłem. Tak to sobie utworzyłem. Tutaj oczywiście mamy kolejną ścieżkę. Tu mi czegoś brakuje. Tu jeszcze bym coś dobudował. Nie wiem co, jak coś wybuduję, może jakiś silos czy coś, nie wiem, coś pomyślę. Mamy tutaj oczywiście naszą farmę, tu również brakuje różnych sadzonek i tak dalej. Tu brakuje takiego młynu, po prostu tutaj miał być lej, który będzie mielił to zboże i tak dalej, więc takie detale to są wszędzie. Tu oczywiście ramki z różnymi warzywami i tak dalej, ale widzę, że tu się nam całkiem fajnie porozrastało. Te arbuzy też nam fajnie urosły, to drzewko musiałoby być wyższe. Muszę je ściąć i zrobić nowe. Oczywiście tutaj buraki, ziemniaki i inne tego typu rzeczy, to tutaj to wszystko mamy. Raczej głodni chodzić nie będziemy. Ten wóz wygląda kozacko. No i to muszę to przenieść, tylko gdzie? No to jeszcze nie wiem. No wiem, no sugerowałem, że przeniosę to do biblioteki, no i docelowo taki jest plan, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Chociaż wydaje mi się, że to będzie jedyne sensowne miejsce, że po prostu jak... O dobra, to już pójdźmy do biblioteki. Swoją drogą ten posąg też super wygląda. Tutaj myślę, że to sobie zniszczymy, tutaj wyłożymy ten i tu postawimy sobie po prostu enchanting, żebyśmy mogli sobie tu enchantować, a te pół
półki przestawimy, nie wiem, może tutaj, czy coś w ten deseń, nie wiem, tu mamy sporo tych półek, także myślę, że trochę nam tutaj będzie tego i w razie coś zrobimy sobie stąd po prostu zejście do podziemi i tam w podziemiach też zrobimy kolejne piętra, gdzie będziemy po prostu odkładali nasze zenchantowane skrzynki, książki. Jak widzicie, trochę materiału mi poszło na to wszystko, w zasadzie praktycznie puste mam te skrzynki, więc wyliczone było wszystko, bym powiedział, na styk. Tutaj alchemik, no właśnie, tu jest to mnie trochę boli. To ogólnie wygląda to spoko, pełni to tą funkcję, którą chciałem, ale wolałbym to, wiecie, takie, żeby to było jakieś bardziej płynne niż coś takiego, no ale no jak się nie ma, co się lubi, no to robi się tak jak jest. No i tutaj oczywiście mamy statyw, mamy tego ziutka, rymarza, mamy kapłana, więc wszystko jest ok. Chociaż kapłan to powinien być w tym, no ale wolałem go zrobić tutaj. Moim zdaniem ta chata alchemika bardziej do tego pasuje. Tu możemy przypinać wasze niki ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli. Oczywiście tutaj kościół zrobiony, tu oryginalnie były dzwony, no ale wiadomo, tych dzwonów nie mam tyle, żeby tu po prostu uzupełnić. Tu też w oryginalnym projekcie, jak robiłem, to tutaj był zwykły domek taki sam jak tutaj, tylko inaczej ustawiony, ale stwierdziłem, że go nie będę robił, a jakby was ciekawiło, co jest w tych skrzyniach, no to są tu materiały, swoją drogą naprawdę dużo tego jest, to sobie wezmę, z rozbiórki całej tej wioski, więc moim zdaniem jest tego naprawdę kurde sporo, widzowie. Ale to gdzie bym sobie to powiesił, ty? Tutaj może? No spoko, niech będzie. Jak zrobimy najazd na wioskę, to będzie kolejne. Tutaj mamy te wozy, ten nasz żyjący targ, moim zdaniem mega super to wygląda, tak wszystko fajnie, kolorowo i w ogóle. Tutaj zrobimy sobie tą zajezdnię docelowo kiedyś. Tutaj mamy naszą hutę, nie wiem dlaczego oni się tutaj klinują. No, strasznie oni lubią tutaj włazić i się klinować, nie rozumiem dlaczego, chyba będę musiał to zabudować. Tak, tutaj mamy oczywiście ten stół rzemieślniczy, piec, no i oczywiście z drugiej strony mamy kamień szlifierski ustawiony tutaj, także wszystkie profesje mamy w jednym miejscu, tak jak wspominałem na tym jak budowaliśmy. Tutaj idziemy sobie dalej, czy ja mam jakieś jedzonko? Mam, super. Idziemy sobie dalej, tu jest w ogóle hill, bo tu się golemy mi zrespiły, nie? Nie rozumiem dlaczego one się tu respią, ale się tu respią. Także 3 golemy wypasają nam 3 owce, nie? No, silna ochrona na pewno tych owiec nic nam nie zabije. Tego możecie być pewni. No i tu też były różne, wiecie, tam wełny i tak dalej, poprzyczepiane to wszystko tutaj było, żeby to ładnie wyglądało. Tak samo jak tutaj u kamieniarza były poprzeczepiane ramki z różnymi rodzajami kamieniami i tak dalej, więc no to też są takie detale, które gdzieś tam muszę sobie dociągnąć, ale już nie chciałem wstrzymywać publikacji tego odcinka ze względu na takie właśnie jakieś pierdółki. Odnośnie tego posągu to wiecie, że jest poradnik na kanale, możecie sobie odszukać bez problemu. No i tak samo tutaj, tu mi w ogóle świnie wyparły. Jak tyś tu znowu wlazł? Aha, tędy, dobra. Wyłaź stąd. Tędy też mi wlezie? Nie, tędy nie wlezie, dobrze. Tędy też nie wlezie. Tędy też już mi nie wlezie, czyli tędy mi tylko właził. Skurkowany, no. Strasznie mnie wkurza ten ziutek. Tak, jeżeli chodzi o tutaj, o rzeźnika, no to mamy oczywiście tutaj ten wędzarnik, tutaj też były różne rodzaje mięs poprzyczepiane i tak dalej. No tak, no wiecie, to są takie pierdółki, ale one robią klimat. Więc to też będzie trzeba gdzieś tam dorobić mimo wszystko, żeby to teraz takie trochę niedorobione jest, mam wrażenie. Więc to też trzeba będzie wszystko podorabiać. Tak samo tutaj u rybaka były różne rodzaje ryb, tutaj wyklejone i tak dalej. No i co, w zasadzie obeszliśmy naszą wioskę dookoła. Wszystko już zobaczyliśmy, co mieliśmy zobaczyć. Jeszcze tylko taki szybki rzut oka bym zrobił z góry, żebyście zobaczyli, jak ta wioska się zmieniła swoją drogą. Ja to dogrywam już na sam koniec, jak już mam prawie wszystko zmontowane, nie? I uwierzycie, że ja dzisiaj zauważyłem, że ja tego nie miałem zbudowane i jeszcze dzisiaj to budowałem, a się zastanawiałem, co mi tak dużo materiałów zostało, nie? No, także to jeszcze dzisiaj dobudowywałem chwilę temu, dosłownie chwilę przed tym, jak to nagrywam. Także lekkie XD się zrobiło, no ale takie fuck-upy się zdarzają przy tak dużych projektach, że po prostu czasem się czegoś zapomni zbudować i trzeba to dobudować na sam koniec. Niemniej cała wioska wygląda moim zdaniem totalnie sztos. No po prostu, no popatrzcie na to, czekajcie. A nie, dobra, pole widzenia mam normalne, no ale patrzcie na to, no wygląda to, no kurde, jest sztosik i jeszcze, tu już jest ten kolor taki właściwy. Także widzicie, docelowy kolor tego teleskopu i tej kopułki tutaj będzie taki właśnie, więc moim zdaniem będzie to naprawdę sztosik wyglądało, tylko niech się to utleni i będzie git. Jeszcze się zastanawiałem, czy nie zrobić tutaj ewentualnie, wiecie, tutaj jakiejś takiej drewnianej palisady, tutaj, ale to muszę zaprojektować na spokojnie na drugiej kopii tego świata.
poeksperymentować sobie trochę, bo zastanawiam się, czy zrobić to z kamienia, czy po prostu z tych pni drewnianych z wykorzystaniem płotków i tych płotków i schodków, żeby to jeszcze inaczej wyglądało, no ale nie, no, widzowie. Po prostu mega jestem zadowolony z tego projektu. Tu jeszcze ewentualnie jakieś łódki sobie poustawiam, niech sobie dryfują, ale jestem mega zadowolony z tego projektu. Kosztowało mnie to ponad, myślę spokojnie w rzeczywistości, ponad 24 godziny spędzone na budowaniu tego wszystkiego. Najpierw musiałem zaprojektować to, jak będą te budynki wyglądały na live'ie, później musiałem to przebudować na kolejny świat, w sensie na kopię tego świata, gdzie ustawię sobie te wszystkie budynki i zobaczyć, czy to na pewno dobrze wygląda, a na końcu musiałem wejść na ten świat, pozbierać materiały i znowu to zbudować. No po prostu masakra. Jeszcze później to nagrać, zmontować i tak dalej. Myślę spokojnie między 24 a 30 godzin poszło na to, żeby zrealizować ten projekt i uważam, że łapka mi się po prostu należy. W górę łapka i subskrypcja mi się po prostu kurcze należą. Kurcze pieczone. Także w tym momencie subskrybujcie kanał, a przed wami, moi drodzy, efekt finalny, który moim zdaniem będzie na pewno sztos.